Cześć, jesteśmy cały czas w Tokio, jesteśmy w dzielnicy Akihabara i pokażemy Wam prawdziwą świątynię dla fanów starych gier wideo. Idziemy szukać gierek na Pegasusa. No dobra, wchodzimy. Sklep ma 3 piętra, jesteśmy teraz na najniższym. Od podłogi po sufit są retro gadżety związane z grami wideo. Pierwsze, na co akurat trafiliśmy, to są konsole w różnych wersjach, limitowanych, nielimitowanych, zwykłych, tańszych, droższych. Tu jest na przykład Super Famicom, w Europie znany oczywiście jako SNES, Super Nintendo za 2700 jenów, czyli jakieś 80 zł. To wygląda zajebiście, nie wiem co to jest to jakiś robot. Tutaj cały zestaw rozmaitych gadżetów z Kirbym. W Polsce absolutnie nikogo nie obchodzi. W TV Gry zrobiłem sam kilka materiałów z gier o Kirbym i były to materiały o rekordowo niskiej oglądalności, więc a taki ładny przecież. Cmentarzysko konsol Segi, Sega Mega Drive 5000 jenów, czyli jakieś 150 zł. Dreamcast też 5000 jenów, a tutaj figurki też bardzo ładne. 2000 jenów taki Luigi, 1200 jenów Link z Wind Wakera. Z kupowaniem tych wszystkich sprzętów tutaj jest oczywiście problem regionów, to znaczy są to konsole w wersjach japońskich, na których zwykle odpalimy tylko gry wydane w Japonii, więc tu jest w ogóle ciekawe dziwactwo. Konsola firmy Panasonic. Mało kto w ogóle wie, że Panasonic kiedyś próbował zrobić konsolę i słusznie. Cały regał gier na Famicoma. Tutaj jest cały regał, tutaj jest cały regał. Niektóre są w pudełkach, tak jak tutaj, a niektóre są podawane luzem. Same kartridże. Famicom to jest to, co u nas w Polsce było znane jako NES, a większości Polaków dużo więcej mówi nazwa podróby Famicoma, czyli Pegasus. Tutaj mamy cały regał gier na nieodżałowanego Dreamcasta, ostatnią konsolę Segi. Tutaj natomiast rzeczy na SNES-a, Super Famicom, taki na przykład Chrono Trigger. Tutaj jest za 700 jenów sam cartridge, za 1500 jenów mamy w pudełku. Jest to gra, która w wersji europejskiej jest strasznie droga i kosztuje zwykle kilkaset dolarów, jak się pojawia na jakimś tam Allegro czy jakimś innym serwisie do sprzedaży, ponieważ wszystkie te japońskie RPG generalnie w Europie wychodziły z bardzo małym nakładem i jakby trzymają cenę na rynku mimo upływu lat. Mamy nawet taki oto głośnik, strasznie badziewiasto brzmi, bo jest tutaj włączony obok, więc tego nie kupujcie. Tutaj mamy całą masę gier na Mega Drive'a, tutaj masa gier na Saturna. Tutaj natomiast są trochę dziwniejsze rzeczy, mianowicie Wonder Swan Color. Tutaj kolekcja gier na Neo Geo CD, konsolę, która zawsze była bardzo droga i też znowu w Europie do dzisiaj trzyma wysoką cenę. Tutaj cała galeria maskotek z Mario. Na różne poziomy geekostwa, prawda? Znaczy, jeśli jesteśmy takim geekiem bardzo początkującym, to figurka Mario będzie dla nas ok, ale jeżeli chcemy pójść głębiej, no to musimy pokombinować z rzeczami mniej oczywistymi. To jest jeszcze cały czas w miarę oczywiste, ale mniej banalne. Jest to doniczka w kształcie rury z Mario. Tutaj zestaw rozmaitości z motywami z Mario, na przykład torebka z Yoshim, kalkulatory, kubeczki, talerzyki. To jest Virtual Boy, bardzo dziwna, niezbyt udana konsola Nintendo, która polega na tym, że przykładamy tu gębę i mamy obraz w 3D, ale co w 10 sekundach już się robi po prostu przed oczami sieczka. Tutaj natomiast jest gra Super Mario za 400 000 jenów, czyli 4000 dolarów. Widać, jest to bardzo wartościowa gra. Na pewno jest świetna, dlatego jest taka droga. Nie wiem co to jest, najwyraźniej jest to akcesorium do PlayStation 2, miecz samurajski. Na kolejnym piętrze mamy oczywiście więcej gier, więcej konsol i też coś, czego nie było piętro niżej, czyli soundtracki. Bardzo dużo różnych soundtracków z gier wideo. Obowiązkowym punktem każdego sklepu dla nerdów są nerdowskie koszulki, na przykład taka oto z Phoenixem Wrightem. No i oczywiście nie mogło zabraknąć Kapitana Jastrzębia. Późniejsze generacje konsol, czyli na przykład PSX-a, PlayStation 2, Nintendo 64. Za autografem Hideo Kojimy jest napisane, że nie jest to na sprzedaż. Możemy też sobie kupić ręcznik, jeżeli na przykład chcemy się wycierać Phoenixem Wrightem albo Chun-Li ze Street Fightera. PlayStation 2, trochę różnego rodzaju mniejszych, większych klasyków. Bardzo dobra gra Siren 2. Game Boye. Może zauważyliście, że na poprzednim piętrze nie było za bardzo handheldów. Tutaj mamy
strasznie dużo gier na Game Boya Advance. Tutaj za to znany wszystkim oldschoolowcom widok kartridży na klasycznego Game Boya. Tutaj gry bodajże na konsolę MSX jest napisane, więc nie bodajże. Szczerze mówiąc, nic nie wiem o tej konsoli, poza tym, że zdaje się pierwszy Metal Gear powstał właśnie na system MSX. Tutaj znowu coś, czego nie było wcześniej, bardzo ciekawa sprawa. Poradniki, coś o tym wiem. Poradniki do gier wydawane w formie książeczkowej, a poniżej albumy z artworkami. King Kong 2. Może niektórzy z Was kojarzą tę muzyczkę, którą tutaj słychać. Są to Pokémony w pierwszej wersji. W tym sklepie najbardziej mi się podoba to, że tutaj można naprawdę przejść sobie tak na długi czas i sobie pogrzebać, bo tutaj te takie oczywiste rzeczy, które widać, to są, wiadomo, bo są tam na wysokości oczu mniej więcej, ale w zasadzie gdziekolwiek nie popatrzymy, w zasadzie co tutaj wisi w ogóle, co jest co się wala po ziemi, co jest poprzylepiane jakby ze wszystkich stron tych regałów, no to okazuje się, że tu jest zabawy na całe godziny oglądania. To właśnie niekoniecznie czuję się tutaj uczestnikiem tego, bo kupować w większości tych przedmiotów nie ma kompletnie sensu, jak się nie mieszka w Japonii, bo albo są po japońsku, albo nie będą w ogóle za bardzo działać z naszymi europejskimi sprzętami, no ale przyjść i pooglądać sobie naprawdę trzeba, jeśli ktoś będzie w okolicy przypadkiem. O, to jest w ogóle zapluty kącik Xboxa. Tutaj oryginalna wersja czegoś, co w Polsce było znane jako ruskie jajeczka. Ruskie jajeczka były tak naprawdę podróbą czegoś, co się nazywało Game & Watch i było wyprodukowane przez Nintendo w latach 80. Takie bardzo proste gierki w wersjach przenośnych. De facto jest to protoplasta Game Boya. Tutaj mamy taką w ogóle półkę z takimi szpejami, które nawet ciężko jest zakwalifikować. Są traki do gier, pistolety do PlayStation za 500 jenów, czyli 15 zł. Tutaj jest bęben do Taiko no Tatsujin, też za 500 jenów. Czarne opakowanie, lepiej może nie otwierać. To wygląda jak jakieś karty do gry w ogóle. Nie, tam jest w środku, aha, to jest kaseta. Tutaj mamy Solid Snake'a z urwanym pistoletem. Tu na trzecim piętrze mamy cały taki kącik z jedzeniem. I też to jest ciekawe, bo to jest takie jedzenie jakby nie naszych rodziców, ale rodziców tych Japończyków, którzy teraz są młodzi, czyli właśnie takie retro słodycze lat 90. Jedna bardzo fajna rzecz. Coś takiego, zaraz się przekonacie, co to jest. Bardzo legendarne wręcz słodycze, każdy Japończyk w naszym wieku na pewno je zna. To są takie kukurydziane w sumie paluszki o różnych smakach. No. Na najwyższym piętrze mamy tutaj taki mały salon gier. Salon gier oczywiście retro. Pojawia się też tutaj Kumamon, czyli miś japoński, który prześladuje nas przez cały wyjazd. I poza klasycznymi automatami arcade'owymi mamy takie fajne stoliki. Takie stoliki czasem w takich gamingowych knajpach w Tokio się pojawiają, że tutaj normalnie trzymamy sobie na tym drinki i możemy jednocześnie grać. Bardzo fajny bajer. Jakaś współczesna postać jednorękiego bandyty, który został w dodatku zgamifikowany przez nawiązania do gier wideo. Więc tu mamy jednorękiego bandytę w świecie Resident Evil 5. Wyglądasz jak emerytowana kobieta w Las Vegas. Okazuje się, że to nie jest po prostu zwykły jednoręki bandyta. To możemy sobie przynajmniej Ewangeliona pooglądać. Tak. O, coś wygrałem. Jezu, co tu się dzieje? Nie wiem, jak ludzie mogą grać w jednorękiego bandytę, naprawdę to jest tak nudne. No i tak właśnie wygląda Mekka retro gamingu w Tokio. Jest to jeden z najbardziej znanych właśnie takich sklepów związanych ze starociami z branży gier wideo. Warto tutaj przyjść, pomacać sobie różne sprzęty, których albo nigdy w Europie nie było, albo były w jakichś innych wersjach, albo były, ale po prostu są bardzo trudno dostępne. Zjemy sobie teraz to coś, ten magiczny, tajemniczy słodycz. Wygląda to jak połączenie waty szklanej i waty cukrowej i po prostu mamy sensację wybuchów w gębie.